Cześć, z tej strony Robert Wilpiszewski. Witam Was na kanale Disc Golf Media Polska. Mamy dla Was dzisiaj coverage z drogi golfowej Challenge 2026. Jest ze mną nikt inny jak sam Maksymilian Palczewski. Siemaneczko, siemaneczko. Chcemy skomentować dla Was jedną rundę Droga Golfowa Challenge 2026. Dlaczego jedną rundę pytacie? Dlatego, że było bardzo gorąco i zawody zostały ograniczone. Przed nami prezentacja zawodników. Mamy Przemysława Sitka, Gawła Sypniewskiego, Mikołaja Rybaczuka i samego prezesa Pawła Kowalczyka. Zgadza się. Warto tak dokładnie tutaj wspomnieć w czasie pokazywania dołka numer 1, że jednak było to około 40 stopni, więc to były naprawdę srogie warunki do grania. Także mamy tutaj dołek numer 1, 101 metrów, par 3, OB po lewej, prawej stronie i za koszem. Zaczyna Przemek. Z tego co widzę, rzuca swoim czasem stabilnym bazem. Zobaczmy, jak będzie teraz. Bardzo mocny rzut. Przemysław Sitek jest znany z bardzo dużych odległości. Tym razem się wylosował stabilny baz, niestety lewe OB. Bardzo stabilny bas, mam wrażenie. Tak jest. Drugi Gaweł Sypniewski, bardzo kolorowa postać z drogi golfowej. Ojciec trasztoku naszego pola. Zobaczmy, co przygotował. Solidne wykonanie rzutów w prawy krzak. Sądzę, że każdy, kto grał na golfowej, przynajmniej raz się tam znalazł. Oj tak, zdecydowanie. Zobaczmy, co rzuci Mikołaj. O, chyba wróciło na safe. Nie mamy tutaj oznaczenia OB, więc póki co jedyny, który wylądował na fairwayu. Tak, zwróćmy uwagę, że mamy tutaj wiatr w twarz, co na pewno utrudnia grę zawodnikom. O, jak widać, ten dysk jest od razu ściągany do prawej przez wiatr i Niestety krzaki go zatrzymały. tak jest. Sprawdźmy. Gaweł. Solidny approach z około 40 metrów. Lekki Anheuser, no chyba jest dosyć C1 blisko jest. kosza. Tak jest, też mi się wydaje, że całkiem solidny podrzut. Tuż za nim Paweł. No, ten dołek tak naprawdę nie jest jakimś super wielkim wyzwaniem, ale zawsze potrafi zaskoczyć, w szczególności z wiatrem. Więc jak widać, tu chłopaki zaprezentowali jego trudniejszą Tutaj wersję. Bardzo ładny. O proszę, jednak trochę za mocno. Nose up powinien trochę wyhamować ten dysk, ale pewnie wiatr też dodał swoje. Na szczęście bandy zatrzymały, jesteśmy safe. Mikołaj z solidnym patem z około granic kółeczka. Niestety nie wyszło. Solidny bid. No, zobaczmy. To już spod siatki Przemysław Sitek. Solidny rzut, solidne uderzenie, ale niestety kończy na klatce. Kosz jest lekko podwyższony, co też na pewno nie ułatwia zawodnikom łatwego puta. Bardzo często rundy na pierwszym koszu rozpoczyna się z parem lub powyżej. Posiadanie birdie to jest taki fajny smaczek i wejście w dobrą rundkę, aczkolwiek jak to mawia powiedzenie, że najlepsze rundy zaczyna się od bogeyów. Zobaczymy, czy tym razem też tak będzie. Oby to była jedna z tych rund. No i Paweł już z pewnym putem tutaj. Tak jest. Ten człowiek nie myli się z takich odległości. Prezes pięknie kończy także z bugasem. No i zobaczmy Mikołaja. Myślę, że każdy z nich miał takiego małego, rozpoczynającego testerka. Pamiętajcie oczywiście, że temperatura to około 40 stopni, co na pewno wpływa na przyczepność dysku do ręki, no i nie tylko całego Jedyny tak par. naprawdę ciała. Jedyny par, dobry par, tak jest. No jak obserwujemy już Przemysława Sitka z parasolem, musi być naprawdę gorąco. Dołek numer Dołek 2. numer 2. Par 3, 88 metrów. No cóż, Maksiu, co tu najczęściej rzucasz? To jest forehand czy backhand? Albo mamy taki forehand na te duże krzaki, które widzicie na gapie, ewentualnie jakiś taki mały Anheuser, często mitkiem / paterem. Tu Mikołaj wybrał forehand, bardzo ładny. Solidny że- rzut. Na pewno okolice C1. Gaweł zwykle tu gra właśnie takiego Anheisera, lekko flippy dyskiem. Zobaczymy, czy tym razem wyjdzie. O, wygląda Jak pięknie. najbardziej. Sądzę, że to jest pod koszem.
Tak, Bardzo na pewno ładna linia. jest to C1 na pewno, czyli C1, mówimy tak często, używamy tego określenia, to jest 10 metrów od kosza. Jeżeli mówimy, że jest w C1, to znaczy, że jest poniżej 10 metrów. No, Przemek wybrał trochę wyższą linię i dysk ewidentnie nie chciał flipnąć do końca, ale też na fairwayu. O, może Paweł z fajnym hajzerem, może troszeczkę mógł skip. być wyżej. Może troszeczkę wyżej i ten rzut znalazłby się bliżej. Ale jest solidne wykonanie wszystkich zawodników. No cóż, zobaczymy jak pójdą paty. Jak wspomnieliśmy, jest trochę wiatru, jest bardzo wysoka temperatura, to dość mocno wpływa na jak gdyby możliwości zawodników tutaj. tym razem oprócz samej walki z trudnością pola, sądzę, że o wiele większa walka jest po prostu wytrzymałościowa, kondycyjna w takich warunkach, więc i tak tutaj się należy duże uznanie dla naszych zawodników i wszystkich, którzy tego dnia brali udział. Bardzo ładny pad. Tak, Paweł ze świetnym patem, jak to on ma w zwyczaju. Jednak Paweł jest znany ze swoich solidnych, porządnych patów. Ze specyficznym jednak stylem rzutu. Zawsze prosta ręka na stradlu. To bardzo charakterystyczna forma. Pocisk tak zwany powietrze-ziemia, Tak, penetrujący zwykle łańcuchy. dokładnie. Mikołaj ze świetnym rzutem i świetnym patem, naprawdę. Mikołaj może być zadowolony z tego pata. Zawsze pytasz, czy był dobry, to mówimy ci, że był Gaweł z świetny. bullseye'a również. Tak. Bardzo ładne rzuty. Jeżeli patrzycie na Przemka i myślicie, że idzie na basen lub zakupy, nie jest tak. Przemek wybrał dzisiaj wersję light i nosi swoje dyski w torbie, aby nie dźwigać plecaka i nie zapocić się. Maksiu, co powiesz o dołku numer 3? Dołek numer 3, od kiedy jest zmiana tego dołka, wyrobił sobie, sądzę, dosyć dużo różnych emocji. Na tym dołku każdy wynik jest możliwy, od asów, które już sądzę, że kilka osób na tym dołku miało, po wyniki blisko dwucyfrowe. Naprawdę można tu zrobić wszystko. Śliczny rzut w wykonaniu Mikołaja. O, tutaj było otarcie się. Skipa, chłopaki rzucają dość podobne rzuty. Jest to taki lekki, puszujący hajzer. No, Gaweł odpowiednio Zwykle dobrał coś noc. w Tak jest. okolicach patera lub approacha. 3-4 szybkości dysku. Paweł tu tak samo Fajny straight shot. prawie ustrzelił naszego kameramena. Oj tak, Tomek już musiał nauczyć się przy Pine Battle Open odrobinę uników, więc myślę, że teraz to doświadczenie będzie dla niego przydatne. Niestety Przemek misuje mando. Jest to double mando, czyli te dwa drzewa oznaczają, że między nimi nasz dysk musi przelecieć, aby pokonać tą drogę do kosza. To się tutaj nie udało. Cóż, rusza na wyznaczone miejsce, zwane drop zone'em, z którego odda rzut z karą. Jest to około 20, sądzę 3-4 metry. Także bardzo ładna próba. Do kosza mu zostało 2,5. Sądzę, że wyjdzie z tego z pojedynczym bugejem. Za to Mikołaj bardzo ładny pad. To sądzę, że okolice takiego 8-9 metra z lekkim hajzerem. Minus 2 po 3, bardzo ładne wejście Pięknie, w tą pięknie. rundę. Mikołaj wspaniale wszedł w rundę i rzeczywiście drugi świetny pad w jego wykonaniu. Mikołaj, ponownie dajemy Ci potwierdzenie, to był świetny pad. To jest to, czego szukamy. No, to drzewo stoi na drodze do kosza i mi się wydaje, że jednak to wpływa bardzo mocno na sposób putowania, jak gdyby. Nie tylko wchodzi nam ono na głowę, ale rzeczywiście blokuje dostęp do kosza i ten put musi być troszkę taki, nazwijmy to, niezaczysty, żeby wpadł. Jak gdyby nie trenuje się zazwyczaj takich rzeczy, że drzewo znajduje się przed koszem i no niestety tu u Pawła tutaj to wychodzi. Choć i Mimo tak, tutaj początku z bugejem Gaweł wychodzi już na -1 po 3 dołkach, a teraz pierwszy z naszych par czwórek, dołek numer 4, 175 metrów, OB ciągnące się po lewej i prawej stronie. Lewa strona wychodzi aż za kosz z tak zwaną out of bounds areą. I co my tu możemy zobaczyć? Na pewno jakieś solidne drive'y, jak to na golfowej przystało. fajny hyzer flip ze strony Mikołaja. Myślę, że taki solidny dystans, porządnie rzucone.
Gaweł ze swoją nienaganną formą, bardzo ładny. Tak jest. Pushing straight. Ten zawodnik potrafi nie tylko trasztokować, ale i świetnie rzucać, co będziecie mogli oglądać przy następnych dołkach. To był także bardzo fajny i dobry rzut. Zależy od sytuacji, czasem jego gracja, czasem jego żarty potrafią powalić człowieka z nóg, a Tak. niestety Paweł wypada na obę. Ten dysk nie wstaje, jak gdyby nie podnosi się i rzeczywiście ciągnie już do lewej do końca. Szkoda, mógł być to dobry rzut. Przemek na tym dołku musi się stopować i wyciągać dyski tylko o szybkości jednocyfrowej i tym samym robi około 130 metrów. Jeżeli Oj, tak. ktoś tego zawodnika nie zna, to jest to na porządku dziennym. Przemek czuje się jak ryba w wodzie na takich dołkach. Myślę, że jednak to jest to, gdzie potrafi nadrobić nad innymi zawodnikami z powodu dystansu. Teraz Paweł rozpoczyna z lewej strony OB. Myślę, że to jest rzut w okolicy tutaj 100 metrów. Jakaś mini kontuzja pewnie, niestety niefortunne wejście w jakąś dziurę lub wgłębienie na fairwayu. Oby to nie było nic poważnego. Gaweł tutaj. od prawej strony. Ten dołek da się zagrać z tej strony. Nie jest to łatwe. Trzeba rzeczywiście wysoko rzucić nad tymi krzakami, ale Gaweł robi to bezbłędnie. Tak, tutaj największym dylematem są gałęzie od prawej strony, które potrafią często zatrzymywać nawet i dobre rzuty, ale to nie jest tak, że nie jest to niemożliwe. Da się dostać pod kosz od tej prawej strony. Mikołaj- Lewa za to, forehandowa. Tak. Paweł zaprezentuje lewą stronę świetnie. Bardzo fajny forehand. Bardzo ładne wejście. Nawet nie wiem, czy odrobinę nie za daleko. Przemysław Sitek bardzo blisko. Niestety przy dalekich drive'ach potem ma się krótsze upshoty. Nie zawsze jest to dobra rzecz. Tak, to jest jeden z tych momentów, kiedy rzuciłeś za daleko i nie wiesz do końca, co zrobić, bo jest kosz tak blisko, że wszystkie twoje poprzednie rzuty jak gdyby nie działają, bo jesteśmy już za blisko do tego kosza. To było widać. Paweł z solidnym czapeczka. putem, ale czapeczka. Jest to system obrony aktywnej zrobiony przez firmę Poldysk i często czy to łańcuchy, czy czapki, albo i środkowe rurki potrafią te paty niestety wypraszać. Tak. Na poldysk trzeba umieć. Tak, Przemek z Jest. bardzo ciężkiej pozycji. No i tak, zrobił co mógł. Zobaczmy, czy Mikołaj podbije tu nam średnią. Tak jest. Tak jest. Trzecie birdie z rzędu. Mamy indyczka. Oj tak. Świetnie rozegrany początek rundy przez Mikołaja, naprawdę. Wszedł niesamowicie mocno w tą rundę i oby tak trzymał już do końca. Gaweł zabiera para. Także godny wynik na tym dołku, uważam. Jak najbardziej. Z parem wyjście na tym dołku jest jak najbardziej pozytywne niż negatywne. Tak samo jak z dołkiem następnym, ponieważ przechodzimy za chwilę na kolejną par czwórkę. I powiedz mi, Bobby, co tutaj mamy? To jest dołek numer 5, par 4, 165 metrów. Lewo, prawo, obi ciągnące się z lewej strony niemalże do końca, już jeszcze w okolicy kosza, nawet za niego. Jak widzicie, mamy trochę powalonych z drzew. Dołek bardzo fajny, trzeba rzeczywiście technicznie uderzyć w ten pierwszy rzut i znaleźć się gdzieś inbounds, tak? Lub, jak zaprezentuje zapewne Sitek, można także tutaj bardzo mocno próbować daleko, żeby zbliżyć się do kosza. Dokładnie. Mamy kilka opcji linii, można albo pójść środkiem i wtedy nie trzeba brać najszybszych dysków, wystarczy około 80 metrów w prostej linii, żeby potem mieć mniej więcej drugie tyle pod kosz. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma odblokowane powyżej 120 metrów, to wtedy jest lewa strona tego fairwaya, która się rozszerza i można na spokojnie wtedy grać na tamtą półkę. Gaweł w międzyczasie ze świetnym rzutem. Przemek wybiera midrange, czyli nie pokaże nam swojego maksymalnego dystansu dzisiaj. I baz jest dzisiaj stabilny, jak widać, bo znowu Jest leci do bardzo lewej. stabilny. Oj tak, to nie jest tylko kwestia wiatru i słońca, ale także tego stabilnego baza, czasem niestabilnego, jak wiemy. Kto gra z Sitkiem, doskonale wie, o czym mówimy, bo to jego jeden z ulubionych dysków. Jeżeli mieliście tak, że kiedyś stajecie lewą albo prawą nogą i zależnie od tego, taki macie humor w ciągu dnia,
to ewidentnie ten bas przed każdym rzutem też sobie to losuje. Coś w tym jest, tak jest. No i Paweł z solidnym rzutem na środek, podobnie jak Gaweł i Mikołaj. Wydaje mi się, że Mikołaj będzie chyba najwcześniej ze wszystkich, lub Sitek. Zobaczymy. Tak, Mikołaj jest na środku. Zostało ponad 60 metrów, z 70-80 myślę. Też tak sądzę. Tutaj forehand, mały flex, w lewy gap i jesteśmy chyba na dolnej półce. Tak. Powinno to być solidne, jeżeli się tam nic nie stało na ground playu. Ogólnie jest tak, że jeżeli spadamy na dół za ten wałek już i jesteśmy bardzo blisko kosza, to już jest C1, jest bardzo duża szansa, że trafimy potem put z tego. To jest już bardzo blisko. Zobaczmy, Paweł już troszkę bliżej. Tym razem backhand zamiast forehandu. Zwykle Paweł, jeżeli tutaj gra turniejowo, to wyciąga 2 razy patera P3X. Jak pamiętam, jak z nim grałem, to właśnie tłumaczył, że 2 straight shoty po około 70 metrów. Jest to całkiem powtarzalna linia. Tak, wszyscy lądują zawałem. Tak naprawdę z tych 3 osób, które rzuciły i każdy będzie miał szansę na pata. Być może nawet niektórzy są w bullseye'u. Zobaczymy. Sitek natomiast będzie rzucał z OB. Jak widać, nie wszedł w tą rundę jak Mikołaj. Miejmy nadzieję, że powróci i pokaże tutaj swój pazur jeszcze. No, aczkolwiek warto dodać, że jego bas poleciał mimo wszystko najdalej, bo rzuca jako ostatni z tej 4. Tak jest. Approach solidny. Sądzę, że jeżeli nie było jakiegoś potężnego skipa, to też jesteśmy w okolicy C1. Nie był to paproach, był to wspaniały atak. Myślę, że był dość blisko nawet może i zahaczenia tutaj o metal. Paweł przerzucił kosz dobre 10 metrów, więcej. Sądzę, że coś w tych okolicach już to drzewo jest właśnie na jakimś śliczny pad 10-11 metrze, więc widać było moc Oj w tak, tym rzucie. prezes ma paty, to trzeba przyznać. Oj tak. Przemek podobnie tutaj taki 7 metr i niestety mis z prawej strony. Tak jest, przypominamy, że jest bardzo gorąco. To mógł być powód nietrafienia tego. Dyski mogą się kleić do rąk, to na pewno. No i z Aczkolwiek kolejnym świetnym patem Mikołajowi to Mikołaj. nie Tak. przeszkadza. Oj, Mikołajowi wręcz mam wrażenie, że ten 40-stopniowy upał robi bardzo dobrze. Gaweł także wychodzi stąd z birdie. Chłopaki grają naprawdę świetnie. Ten dołek także nie wydaje się być jakimś strasznym potworem, ale trzeba przyznać, że czasem każdy od czasu do czasu zrobi tutaj 7 uderzeń, na przykład 6. To się zdarza, więc wyjść stąd z birdie jest także bardzo miło. Dokładnie. Tym bardziej jak wieje wiatr, to ten fairway się robi całkiem ciasny. Tak, teraz dołek numer 6, par 3, 60 metrów, jeden z najłatwiejszych dołków na polu. Dobry forehand lub lekki anheuser. Jeżeli miniemy te 2 drzewka, które widzicie tam w oddali, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko kosza i możemy walczyć o birdie. Tak, czasami lepiej nie dorzucić do kosza niż przerzucić, bo wtedy mamy pata powrotnego z całkiem stresującym rezultatem, jeżeli się nie trafi. O tutaj solidny właśnie linia wyższa, heiserowa dla forehandu, no i bullseye hit dla Gawał. Gawła, czyli do Pięknie. 3 metrów od kosza. Profesorski rzut, fajny heiser na forehandzie, który ląduje pod nóżką praktycznie. Paweł, ta sama linia i jeszcze lepszy rezultat. Widzę, że panowie tutaj powalczyli o miano CTP. Oj tak, obaj profesorskie rzuty naprawdę świetnie. Przemek idzie tą samą linią, ale troszkę mocniej. Dobrze, że go liście zatrzymały i też mamy około 6 metrów do kosza. No te 6 metrów nawet na tym dołku czasem za kosza bywa bardzo straszne, bo wiemy, że jak nie trafimy, oj, będziemy walczyć wtedy z tym patem powrotnym rzeczywiście dość mocno, ale Przemek zupełnie się tym nie przejmuje i puszcza sznytę w kosz, która elegancko ląduje. Wychodzi z birdie. Zobaczmy jak reszta. Mikołaj tutaj na jego 5. birdie z rzędu. No, minus 5 Niesamowite. po 6 jest to wynik tak naprawdę, gdzie można iść na rekord pola na spokojnie. Też mi się tak wydaje. To nie jest zbyt chyba częste, aby być rzeczywiście na golfowej z tak niskim wynikiem po tylu dołkach. Trzeba to przyznać, więc brawo dla Mikołaja. Naprawdę I świetne panowie granie. tutaj ze Starframe'em. Więc Oj tak. Potrzęsą szybkie. łańcuchami.
Dokładnie. Jeżeli się nie mylę, ktoś mnie informował, skąd pochodzi ta tradycja. Jest to czeski protur, jeżeli się nie mylę, ale nie wchodźmy w szczegóły. Co powiesz o dołku numer 7, Maksiu? Dołek numer 7, od kiedy przeszedł swoją aktualizację, ma teraz 73 metry i trochę ciekawszą linię według mnie, ponieważ musimy tutaj powalczyć z takim mini eską. Można to zrobić albo takim dokładnie pushy hyzerem, jak to zrobił teraz Mikołaj. Jest to, sądzę, tak 5 metrów od kosza. Bardzo dobrze. Ewentualnie druga linia alternatywna to jest flex forehand. Oj, Gaweł dość nisko, ale udało mu się... Wskoczył na półkę. Tak, wskoczyć na okolice środek, to C2. też ważne. No tutaj nawet jak trafimy w linię i będziemy lecieć do tego kosza w okolicy 10 metra, mamy tam te około 5 drzew. Tutaj Paweł różnym odbijaniem się. Oj, tak, dużo szczęścia, lewo, to prawo. mogło zatrzymać się w miejscu i rzeczywiście wtedy walczymy o par. Paweł będzie mógł jeszcze chyba powalczyć nawet o Beldis na Przemek odległości. tutaj trafił idealnie. To jest, jest, sądzę, tak chcemy książkowy grać. rzut. Tak jest, tak chcemy grać ten dołek, to było świetne. Jakiś pewnie low speed, jeżeli się nie mylę, to jest Discmani 4, tak? Tak, Razor Claw. Razor Jego Claw, tak wybity, więc już nie aż taki stabilny, ale nadal, jak widać, trzyma tą prostą linię i ma ten delikatny fade. Czyli Przemek wie, jak się co- rzuca dyskami o niskiej prędkości, to też dobrze. Gaweł ze świetną próbą, świetny flex pad praktycznie. Z C2, naprawdę, było blisko. Paweł teraz stoi w miejscu starego kosza, tak w ramach ciekawostki i niestety klatka, aczkolwiek bardzo dobra próba. Mikołaj ma solidne 4, sądzę, metry. Czy to będzie podwójny indyk? Bardzo ładnie, Bardzo widać, świetnie, że tak jest. myśl o 6. birdie z rzędu nie wpłynęła tutaj na jego koncentrację i idzie jak dzik po swoje. Wspominamy, padają tu takie nazwy jak indyk na przykład. Indyk wśród graczy disc golfowych są to 3 birdie pod rząd. Wtedy mówimy, że jest to indyk. Rzadki rodzaj ptaka. A podwójny indyk jest jeszcze rzadszy, więc brawo dla Mikołaja. Chłopaki także wychodzą tutaj z bildasami. Świetnie pograny dołek. Przemek tutaj na walce o powrót na 0. Już po 3 bugajach na starcie. Teraz drugie birdie z rzędu, więc za chwilę może być wyrównać wynik na even. Dołek numer 8, par 3, 125 metrów. Jest to najdłuższa par trójka na polu i jedna tak naprawdę z najtrudniejszych, już ten rzut nie jest do końca czysty. Mamy sporo drzew, sporo guardianów, które mogą zgarnąć nasz dysk po drodze. No i ten dołek rzeczywiście wymaga jednak dosyć sporej prędkości ręki, aby dolecieć w to C1. Dokładnie. Jeżeli tutaj wybieramy linię środkową, no to trzeba trochę pomalować tą linię. Musimy ominąć kilka drzew, wrócić potem fejdem pod kosz. Można też wybrać linię całkowicie od prawej strony, ale wtedy ten rzut ze 125 metrów zamienia się na spokojnie 140, więc to już nie bardzo mało graczy jest, którzy mogą tą prawą linią znajdować się pod koszem. Przydaje Sądzę, się że też chyba akurat- dobry wiatr, prawda? Żeby wiało troszkę z pleców od prawej bardziej. Tak. Wtedy ta linia jest bardziej dostępna dla, że tak powiem, śmiertelników i o wiele bezpieczniejsza, no bo nie gramy z żadnym OB. Jeżeli ten wiatr jest z tyłu do prawej, to znaczy z tyłu od prawej do lewej, to mamy zabezpieczenie, że wylądujemy gdzieś na fairwayu. Niestety nie widziałem, gdzie skończył Przemek, gdzie udało mu się dolecieć. To był także baz, jeżeli się nie mylę. Chyba teraz poleciał w prawą stronę, więc może trochę nabrał pokory i stał się mniej stabilny. Gaweł za to Środkiem, Poszedł środkiem. przez drzewa. niestety nie udało mu się ominąć wszystkich gałązek. Będzie gdzieś na 80 metrze. O, Paweł tutaj linia jednak nie. To prawdopodobnie był trochę niedokręcony dysk i wylądował w lewym OB. Aczkolwiek odległości zrobił na tyle daleko, że już ta podrzutka pod kosz nie powinna sprawiać dużych problemów. Gaweł z approachem. Świetnie. Bardzo ładny approach. Tak, taki spike od prawej omijając wszystkie drzewa. Świetnie rozegrany dołek. Jeżeli nie przebiliśmy się przez te drzewa, nie przelecieliśmy za nie jakkolwiek, czeka nas tylko solidny approach na par i trzeba się z tym tu pogodzić bez żadnych wariactw.
Dokładnie. Sądzę, że Mikołaj o tym zdaje sobie sprawę i będzie chciał raczej być pod koszem niż do środka. Tak jest. Dokładnie, więc sądzę, że przyjmie spokojnego para i będzie atakował birdie od następnego dołka. Paweł także wybiera raczej podrzut niż jakąkolwiek walkę. Można spróbować z prawej strony od tego małego drzewka, ale No i jak widać, niestety nietrafiony pad, ale warto dodać, że Przemek był na około 10 metrze do może kosza i rzucił to troszkę dyskiem może speed więcej. 5. Może troszkę więcej niż 10, Tak. ale jest to midrange, więc tak robi to wrażenie zdecydowanie. No jednak Przemcio posiada naprawdę długą rękę i potrafi to wykorzystać. Szkoda, że tu nie udało się tego wrzucić. Byłoby naprawdę miło zgarnąć tu birdie. Jak słychać w mikrofonie wiatr, który jest bardzo mocny, więc mamy nie tylko 40 stopni i spocone ręce, ale do tego jeszcze dość mocne powiewy, które na takich dołkach jak ten zdecydowanie robią różnicę. Jak najbardziej. Golfowa jest znana, że musimy tutaj zwykle się pojedynkować z tym wiatrem, jak widać idealnie na tym ujęciu dołka numer 9, gdzie mamy 71 metrów, par 3, linia prosta, aczkolwiek na końcu troszeczkę do prawej strony, przez co ostatnio zresztą rozmawiałem z kilkoma zawodnikami i uznaliśmy, że linia forehandowa jest tu bardziej naturalna niż backhandowa, ale to wiadomo też preferencje każdego zawodnika. Zobaczymy, jak sobie nasi Kardowicze gracze poradzą. Tak. Zobaczmy, czy uda się tutaj dostrzec może ten forehand, o którym mówisz. Jednak większość osób wybiera backhand. I ten dołek jest naprawdę nie za daleki, ale rzeczywiście sprawia często trochę problemów. Bardzo często bierzemy na nim par. Gaweł, tutaj świetnie. śliczna. Porządnie rzucony, fajny taki flipek, który idealnie ląduje obok kosza. Tak, zwykle jest to u Gawła Envy, pater lekko stabilny, aczkolwiek już w trochę wybitym plastiku, więc taki właśnie idealnie na małe flipy i solidne powroty na fejdzie. No niestety ten dysk Pawła uciekł nam troszeczkę na bok. Zobaczymy, czy on nie wypadł o B. No, raczej z tego będzie pewny par, więc nadal ten wynik -6 nie jest zagrożony. Paweł z próbą ataku, niestety gałązka powstrzymała. Też Niski sufit, ten kosz jest także podwyższony, należy zwrócić uwagę, więc celowanie w jego stronę z tego dołu, Przemysław Sitek, bardzo fajna próba, ale jest to trudne do zrobienia zza tej góreczki, gdzie znajdują się teraz gracze. Trzeba rzeczywiście wyciągnąć sporo dysk do góry, co może spowodować, że będziemy mieli ciężki pad powrotny. Gaweł natomiast egzekwuje piękne birdie, też świetna runda ze strony Gawła. dokładnie, -4 po front 9, czyli po pierwszych 9 dołkach, gdzie, przypominamy, na pierwszym miał bugeja, więc jak widać ten jeden bugej wcale nie zepsuł nastawienia co do rundy. Przemek z pewnym patem. Mamy par, no i to zerko trochę się jeszcze musi poczekać, żeby się pojawiło przy jego scorecardzie. Teraz pierwszy dołek drugiej części pola, dołek numer 10. Jest to par 3, 100 metrów. Przypomina odrobinę dołek numer 1, ale nie do końca. Mamy trochę inne ustawienie względem wiatru. Ten tunel potem jest szerszy, łąka jest otwarta, ale odległościowo wydaje mi się, że można tu zastosować strzał z dołka numer 1 także i powinno być ok. Gaweł dość nisko. Gaweł dość nisko i to będzie chyba głębokie C2 dla Gawła niestety. Też mi się tak wydaje. Szkoda, tylko wysokości zabrakło i tak naprawdę Gaweł bez problemu znalazł się w C1. Tutaj Mikołaj z lekkim flipem, aczkolwiek widać, że wiatr chyba dopycha do lewej strony dyski. Będzie to na wysokości kosza, ale zapewne też w okolicy C2. Przemek ze swoim prosto latającym Razor Clawem tym razem poleciał trochę za bardzo prosto. Jesteśmy nadal na fairwayu po prawej stronie, więc pewnie się skończy to parem. Zobaczmy, co przygotował Paweł.
O, Ten dysk coś ucieka tutaj trochę do prawej, podwiało. ale będzie wracał. Chyba to będzie dobry rzut. Wydaje mi się, że naprawdę... Tak, jest to blisko kosza. Najbliżej do kosza, to na pewno. Solidny rzut ze strony Pawła i chłopaki ruszają. Tak, na tym dołku też dodatkową trudnością jest podwyższenie tego kosza. Jest to chyba najbardziej podwyższony kosz, nie licząc górek tutaj ze względu na przykład na kurhany. I jak mamy mocny wiatr, to naprawdę możemy tutaj utknąć. Bardzo ładna próba Przemka. Już myślałem, że okłamałem was mówiąc, że to się skończy parem, ale naprawdę warto było zobaczyć tego pata. Zobaczymy jak Mikołaj. Tak samo klatka. No widać, że ten podwyższony kosz czasem trochę psuje naszą percepcję rzutu do wysokości. Tak jest. Za to Paweł. Paweł jest bardzo ładny wysoki i birdie. nie ma z tym problemu. Tak jest. Świetne uderzenie ze strony Pawła. Weźmie tutaj birdie jako jedyny. Ale uważam, że też cały czas par nie jest tu złym wynikiem. W szczególności, tak jak wspomniałeś, kosz jest podwyższony i to zawsze odrobinę igra z naszymi patami. Teraz idziemy na jeden z najdłuższych, chyba i najtrudniejszych dołków na polu. Też mi się tak wydaje. Jest to bardzo mocna par 4. Okolica 200 metrów, par 4, dołek numer 11. Słyszałem takie opinie o tym dołku, że to jest hyzer i putujemy na birdie, ale chyba niewielu graczy może sobie pozwolić dokładnie na takie zagranie, gdyż nawet ten pierwszy hyzer będzie jednak wymagał odrobinę precyzji z naszej strony i drugi także, więc nie jest to taki To prawda. dołek, To jak jest, niektórzy sygnują, ale zobaczymy. Jest to pewnie najbezpieczniejsza linia, bo też nie będę ukrywał, akurat sam tutaj tak gram, ale to nie znaczy, że to birdie za każdym razem się robi. Tak. Za to druga, na pewno bardziej spektakularna linia jest to właśnie ten taki duży flip albo turnover od lewej strony. Niestety, jak nie dokręcimy, no to mamy dosyć ciężki kąt przy drugim rzucie i rzadko kiedy wtedy można powalczyć o tego berdaska. Za to tutaj Gaweł od prawej strony. Dobry placement, aczkolwiek jakby to było z 5 metrów dalej byłoby idealne. Tak, i tutaj zobaczymy, walczymy z czy tą górka, góreczką. czy ta górka wejdzie w drugi strzał Gawła. Jeżeli tak, to niestety ten dołek zyskuje dodatkową trudność i prawdopodobnie dodatkowy rzut. Mikołaj wypchnął dysk za daleko i także znajduje się przed tą górką. To będzie bardzo trudne teraz do zagrania, nawet moim zdaniem para. Może być Zgadza ciężko się. zagrać par. Pierwszy rzut tutaj bardzo definiuje, że tak powiem, z jakimi rezultatami będziemy wychodzić z tego dołka. Za to Przemek, bardzo ładny turnover. Wydaje mi się, Świetna że bomba, naprawdę potężny strzał z fajnym, dokończył mu ten dysk do prawej strony, jak gdyby przytrzymał mu ten kąt, który rzucił. Ekstra, świetne wykonanie, bardzo trudny rzut uważam z tej lewej strony jest, sam osobiście tak nie gram. No i uważam, że jest to, wiadomo, możemy zyskać dodatkowy dystans, ale kara może być równie wielka. No, z drugiej strony rzut od prawej Mikołaja, proszę, usadowił go w bardzo złej pozycji. no tutaj patent pending na ustawieniu się niestety. Gałązka pokrzyżowała plany, ale co by nie wyszło na złe, teraz ten dysk jest w całkiem optymalnej pozycji, żeby spróbować tego para jeszcze uratować. Zobacz, tak jest, zobaczmy Gawła. Szkoda, Za że tak nisko. nisko. I ta górka jednak nie weszła mu tutaj w ten drugi rzut, więc była to dobra pozycja, no ale jak widać ten drugi strzał nadal nie jest łatwy. Gaweł ląduje po prawo od Mando, będzie spokojnie grał na par. O, Mikołaj tutaj bardzo ładnie trafił w linię, aczkolwiek żeby dolecieć chociaż do tych 10 metrów do kosza, to będzie troszkę za nisko. Wydaje mi się, że mimo wszystko teraz będzie miał około 30 metrów, żeby zagrać na Bugeja bodajże. Paweł, bardzo ciężki kąt, jest już bardzo mocno z lewej strony. Oj, Aczkolwiek wyrobił się, jest na pewno safe. troszkę spuszował ten dysk za bardzo do przodu, wydaje mi się. Stąd nie dał rady schować się za te drzewa i upadł gdzieś w tą górkę. To nie będzie łatwe. Przemek gra na skipa. Proszę, to zaskoczenie. Jest to ciekawe rozwiązanie, szczególnie, że trochę na początku te górki mogą nam te plany pokrzyżować, ale chyba ten skip jakiś rezultat osiągnął. Może nie zamierzony, ale na pewno gdzieś tam ten kosz będzie można spróbować przeatakować. Tak, Gaweł podstawia się na bezproblemowy par. Jaka Ojajaj. śliczna próba, taki pad, to jest na spokojnie okolice 30 metra od kosza, więc to musiało mieć tyle w sobie mocy.
Niesamowita próba pewności Pawła. siebie. Dokładnie. Szkoda, że nie wpadło. No, Przemek niestety trochę C2. ten skip był za krótki z poprzedniego rzutu. No i tutaj Mikołaj niestety nie daje rady rzucić. To także wydaje mi się było poza C1, więc też kawałek do tego kosza został. Wydaje mi się, że skończy z Bugejem. Gaweł natomiast bierze swój par i zawija swoją Wydaje mi dobrą się jako rundę. jedyny z tego flightu. Oj, chyba tak. Przemek Sitek także z parem jednak. A, to także pardon. To długi dołek, dlatego możemy mieć problemy z policzeniem tych ilości uderzeń, ale Dokładnie, tutaj dla sprostowania racja Gaweł i Paweł i Przemysław mieli po parze i tylko Mikołaj tutaj skończył z Bugajem, więc jest to średnia całkiem optymalna jak Tak, dla tego tak. dołka, bo można tutaj o wiele większy wynik ustrzelić. przed nami dołek numer 12, par 3, 90 metrów, kosz znajduje się przy drzewie, nie mamy specjalnych zasad, potrzebujemy fajnego rzutu albo od prawej, albo straighta, czegoś prostego, co zabierze nas prosto pod nóżkę kosza. Bardzo fajny dołek, jest odrobinę takim odpoczynkiem po tej ciężkiej par 4. Aczkolwiek też potrafi pokazać sobie tutaj swój urok. To niestety na rzucie Pawła trochę przekręcone za bardzo do prawej strony, za to Gaweł, idealna linia. No na pewno jest to w okolicach 5 metrów do kosza. Jeżeli już jesteśmy za tą kłodą, którą tam widać, no to jest właśnie około 6 metrów. Przemek niestety niedociągnięty. To jest chyba jeden z takich najczęstszych błędów na tym dołku, że po prostu dysk nam za szybko ucieka do lewej strony i mamy potem trudny pad, ponieważ nasza ogromna huba po prostu zasłania linię do kosza. Niestety przy tych rzutach, które są, nazwijmy to, niedociągnięte, czyli są nie z wystarczającą mocą rzucone lub złym kątem, uciekamy w lewo za drzewo, co powoduje, że ten birdie jest już raczej niedostępny, chyba że jakimś trickshotem, na przykład z forehandu. Wiem, Maksiu, że masz na koncie kilka takich trafień. To jest tak idealne miejsce do trenowania dokładnie tego, co pokaże nam tutaj Mikołaj, tak zwany forehand pad. Jest to bardzo wymuszona linia, dlatego łatwo się ją tutaj trenuje. Solidna próba. Ale nie jest to nadal. Jest to taki dziwny, troszkę trickshotowy pad tym forehandem i wiemy, że możemy przelecieć kosz i skończyć z jeszcze trudnym powrotniakiem, tak? Żeby z powrotem Zgadza się. umieścić z koszu. Paweł bierze par. Może być to odrobinę lekki zawód, myślę. Każdy Na liczy tym dołku tutaj. zwykle dokładnie chcemy raczej wyjść z berdasem, ale jak to w golfie i disc golfie bywa, nie zawsze się to udaje wedle naszych. Nie ma łatwych dołków, jak to mówią, tak? Nie ma prostych dołków. Dokładnie. I mimo wszystko, że mamy tutaj dużo otwartego terenu i wystarczy rzucić w okolice 90, to nadal nie jest to wcale takie proste. Dołek numer 13, par 3, 110 metrów. Bardzo fajny dołek. Musimy uważać na mando z prawej strony, jeżeli się nie mylę, także, które powoduje nam retro, jeżeli nie trafimy w to mando. Tutaj, jak zobaczycie, pierwsze drzewo po prawej stronie, nie oczywiście to połamane, trzeba je minąć z lewej strony. Jest tu wymuszona taka bardzo prosta linia, ewentualnie trzeba wyfleksować stabilnym dyskiem. Tutaj Paweł chyba próbuje pokazać nam tą linię. Wydaje mi się, że Gaweł miał świetny rzut. Bardzo ładny. Będzie Tutaj blisko Paweł kosza. tak Tak, samo. tak. Paweł także użył dosyć mocno z prawej strony i także znalazł się blisko kosza. Teraz nasz dwuosobowy bas Sitka tym razem zaprezentował. Za chwilę się okaże. Nie wiadomo, co się z nim stało na razie. Nie Ciężko wiemy. nam powiedzieć. Prawdopodobnie był teraz niestabilny i uciekł w prawą stronę. Tak bym obstawiał, ale mogę się mylić tu. Mikołaj, tutaj mały Heiser flip. Niestety widać, że wiatr go trochę podwiał i wypchnął do lewej strony. Mamy tam taki, można powiedzieć, rów, dziurę, że jest. jeżeli wpadniemy w nieodpowiednie miejsce, naprawdę ciężko stamtąd będzie się wyrwać tak, żeby zrobić para, ale nie jest to nadal możliwe, więc zobaczymy, czy uda się tutaj w wykonaniu Mikołaja. To z 30 metrów zostało Przemkowi, czyli rzeczywiście ten dysk został zabity do prawej. Niestety, szkoda.
Mikołaj natomiast, wspominałeś o tym rowie, właśnie się w nim znajduje i tak nie jest super głęboko, ale wyjście stamtąd na birdie jest, no, szansa jest bardzo mała, nie oszukujmy się, jest tam bardzo dużo przeszkód, plus drzewa, które znajdują się jeszcze przed koszem, więc spodziewamy się, że raczej będzie to par. Zobaczymy, czy Mikołaj sobie poradzi wyjściem. Podrzutka na około 5 metr od kosza. O, prezes sprawdza, jak dziś wieje na jego polu. Zobaczmy tutaj, czy poradzi sobie z tym patem. No! To jest, nie jest wcale aż tak daleko, jakby się wydawało. No, prawda. Więc tym razem powinno się obejść bez problemów. Dokładnie. Bardzo ładne birdie. Tak, Paweł świetnie zagrał ten dołek. Jak zwykle dobry pad. Jak wspominaliśmy, Gaweł także miał tutaj bardzo dobry rzut. I bardzo dobry pad. Świetnie. Gaweł z kolejnym birdie. Rzeczywiście nasz Gawełek radzi sobie świetnie i rozgrzał się tutaj niesamowicie. Gra, jeżeli się poza tym jednym błędem, chyba nie ma nic innego na koncie. Też mi się tak wydaje. Więc tak jak mówiło przysłowie, na razie Gaweł się go trzyma i idzie po bardzo solidną rundkę w dzisiejszym dniu. Jest Mikołaj par. wchodzi z parem. Mamy mały przestój, jak widać tutaj na scorecardzie. Kilka parów, jeden bugaj, ale na spokojnie ta wcześniej wypracowana liczba berdasków pozwala Mikołajowi też chwilę odpocząć. Jak widzimy tutaj razem z Gawłem z różnicą tylko 1 punktu między sobą i dopiero na 3. miejscu Paweł z wynikiem -1, więc to są aż 4 punkty przewagi dla Mikołaja. Jest dołek numer 14. Gaweł zaprezentuje tutaj backhand. Zobaczmy. Jest to niby 80 metrów, choć mam wrażenie, że ten dołek gra się bardziej jak 90 kilka. Na pewno ta górka tutaj powoduje, że musimy więcej siły wykorzystać na rzucie, żeby tam dolecieć. Paweł tutaj chciał zaprezentować forehand, jednak troszkę za bardzo do prawej strony. Tak zwana łycha, tak? Dokładnie. Dosyć długa łycha, porządna, ale nadal łycha. Przemek prostolinijnym bazem, idealnie przez gap. Sądzę, że okolice 4 metrów od kosza. Dość dużo backhandów na ten dołek, nie sądzisz? Jak gdyby tylko prawda. Paweł rzucał forehand, jednak większość graczy rzuca tutaj, jeżeli ma raczej forehand, by powalczyć od tej lewej strony. Tam, gdzie stoi Mikołaj, jeżeli wpadniemy odrobinę bardziej do prawej, jest już tutaj walka o par wtedy, gdyż nie mamy prawie żadnego wyjścia stamtąd. Musimy bardzo jakoś tak walczyć o ten podrzut do kosza. Więc ten backhand bywa mało popularny, ale chłopaki pokazują tu, że ma tutaj to miejsce. Wydaje mi się, że oj, to był potężny pad. Aż Sądzę, musiałem że się na pewno odchylić od z ekranu, okolicy ten pad był kółka. tak mocny. Tak jest, świetny, świetny pad Pawła. Jak wspominaliśmy, ma świetne paty i pokazuje to, że potrafi zaputować z każdej odległości. I dosyć ciekawe, ten pad wygląda prawie zawsze tak samo, co no, tym bardziej robi wrażenie. Widać te setki albo i tysiące przepracowanych patów na treningach. Też warto tutaj dodać, że właśnie a propos linii, forehandowa linia od lewej strony jest raczej bezpieczniejsza, aczkolwiek nasz flight wydaje mi się, że jest tutaj głównie backhandowy. Tak. Przemysław Sitek ze świetnym rzutem i pięknym, mocnym patem funduje sobie birdie. Bardzo dobre zagranie. Dołek 15, nasza elektrofaza, par 480 metrów. Jak widzicie, pierwsza część dołka wzdłuż. Tutaj mamy fairway, który potem skręca do lewej strony i wchodzi na nasze, że tak to powiem, wgłębienie. Kosz jest na podwyższeniu, przez co różne scenariusze mogą się tutaj stać, aczkolwiek pierwszym wymogiem jest rzucenie odpowiedniego drive'a. Porządna Jak bomba widać. jest wymagana, tak jest. Dokładnie, tak jak rzucił Paweł, sądzę, że większość zawodników by bardzo się cieszyła z takiego rezultatu. Szkoda tych gałązek, bo ten dysk pewnie poleciałby jeszcze dalej, skręcił dosyć jeszcze mocniej w lewo nawet, ale nadal świetny rzut, prawdopodobnie ze świetnym efektem. Sitek w swoim żywiole, zobaczmy. On niestety lekko przekręcony, ale
drzewa zatrzymują. Spod tych drzew można jak najbardziej jeszcze uratować drugim rzutem swoją pozycję i zagrać na birdie. Zobaczymy, co zrobi Gaweł. Nisko. Gawełek niestety Trochę za nisko. zasłonił nam tutaj swoją skromną posturą Aczkolwiek ten rzut. widzieliśmy po małym skipie, że dysk wylądował za drzewami, więc jest na dobrej pozycji. Jeżeli miniecie te dwa największe drzewa, to jest to około 70 metrów, tak mi się wydaje, do kosza. Mikołaj przybija się też na drugą stronę, więc sądzę, że tutaj każdy z naszych graczy może powalczyć o birdie. O birdie. Tak, to dosyć solidne rzuty. O, nie, to cofam to, co powiedziałem. Gaweł nie rzucił za nisko, rzucił idealnie. Stał nam jakiś overturn, tak? Dysk, który będzie skręcał do końca do prawej, może na końcu lekko odbije do lewej, trafia w Niestety drzewo. odbił się od drzewko, ale to nadal pewnie będzie pad z okolicy pierwszego kółka. O tutaj Przemek, bardzo szeroka linia od lewej strony. Niestety nie widzimy na razie jaki jest jej rezultat, aczkolwiek pokazał się mniej więcej obok Gawła. Tak, obok Gawła też wydaje mi się, że chłopaki skończą w takiej C2 na podwyższony kosz, więc nie będzie łatwo. Jest forehand, bardzo niski. No ten tutaj wiatr tu nie pomaga niestety chyba. Sądzę, że jak najbardziej widać, że ciężko jest w tą linię się wkleić. Paweł z tutaj niższym overturnem. Sądzę, że może być jako jedyny w C1. Zobaczymy, Mikołaj jest już kawałek, zobaczymy co będzie miał Gaweł. Jest tylko jeden stroke różnicy Bardzo między ładna nimi. podrzutka. Tak, bardzo ładna podrzutka, ale jest tutaj teraz sytuacja, w której Gaweł może powiększyć swoją przewagę. Zobaczmy to. Niestety nie wyszło. Szkoda, była to szansa na powiększenie przewagi, ale też wiemy jak jest putować na podwyższony kosz, nie zawsze jest to łatwe. I tutaj jeden z... Na szczęście dysk wrócił. Niestety po odbiciu się od tego kosza można wylądować naprawdę daleko. Przez to, jaką mamy tutaj mini skarpę i rolki dyskiem mogą jechać. Tak, i niestety ten put do góry, nie oszukujmy się, jest już taki naprawdę mało naturalny. Często nie ćwiczymy takich rzeczy i potem nawet trafienie z bliższych odległości jest dosyć trudne. Tutaj szkoda, sitek mocna lewa strona i wychodzi z tego kosza. Wielka Paweł szkoda. mocno przerzucił kosz swoim drugim rzutem, ale miał jak najbardziej widok z tamtej pozycji na to, żeby trafić dyskiem do kosza i będzie miał birdie. Tak, podobnie udowadnia, że ten put jednak dobrze trzyma się jego ręki. Wcale nie było to łatwy put ze względu na ilość drzew, która się tam znajduje. Pewnie miał jakiś swój prywatny tunel do trafienia i udaje mu się to świetnie. Gaweł nie czeka na Mikołaja, dokańcza obaj z parem. Nikt nie zyska przewagi. I szkoda Przemysław z Bugejem, a jest to jego dołek, nie oszukujmy się, miał też tu na pewno możliwość zdobycia jakiegoś strołka z powrotem, ale disc golf tak to bywa, niestety. Za to dla odmiany teraz kompletne przeciwieństwo, czyli dołek 16, 58 metrów. Sądzę, że drugi najkrótszy i jeden z również łatwiejszych dołków. Mamy tutaj lekki skręt do prawej strony głównie, albo takie lekkie forehandy zaprezentowane na przykład tutaj jak przez Pawła. Tak Solidny rzut. Można też na przykład rzucać paterem, backhand, tak jak pokazuje nam tu Gaweł. To bardzo ładna linia. Sądzę, że tam musiała mieć gdzieś po drodze kosz. Nie widzimy tego kosza tutaj niestety przez ten krzak, ale możecie nam zaufać, że to było dość blisko prawdopodobnie trafienia gdzieś w kosz czy w klatkę. Gaweł zagrał dość agresywnie i wąsko, fajnie. Co jest... Offhand sitka, proszę bardzo, tego nie spodziewałem się zupełnie. Lewa ręka, szkoda, że ten rzut nie ląduje, gdyż sitek potrafi naprawdę troszkę nieźle szerzej, grać lewą sądzę, że ręką. tak, mógłby na spokojnie dolecieć do kosza. Przemek nie dość, że rzuca daleko prawą ręką, to lewą ręką też rzuca daleko dla odmiany. Lewą rzuca Może tyle, nie co aż ja tak swoją daleko jak prawą, prawą. tak jest. Dokładnie widzieliśmy to na własne oczy. Jaka jest trudność tego dołka? To jest jednak ten pad. Nawet jeżeli będziemy bardzo blisko kosza, on jest super prosty, ale jakakolwiek inna opcja powoduje, albo jesteśmy w rowie po prawej stronie, albo tak jak Paweł, mamy long pata, jeżeli go nie trafimy, to lądujemy do rowu z sitkiem, ale Paweł
Nie Aczkolwiek myli się. pociski naprowadzające Pawła od ostatnich 4 dołków znajdują tylko kosz na Świetne. swojej drodze. Mamy tutaj już 4 birdie z rzędu i jak widać szybko Paweł chce wrócić do walki o pierwsze bądź drugie miejsce. Tak, jest niedaleko. Rozłożenie tutaj uderzeń między chłopakami jest bardzo bliskie. Zostały nam 2 dołki, ale może wydarzyć się wszystko na tych 2 dołkach. Zobaczymy, jakie losy tam będą. Tutaj dość blisko, Mikołaj już blisko. Myślę, że bez żadnych powinno być niespodzianek. Choć przypominam, jest 40 stopni. Wszyscy topią się tak naprawdę. Może nie odczuwacie tego, siedząc w klimatyzowanym pomieszczeniu w domku, oglądając YouTube'a, ale są to naprawdę ciężkie warunki gry. Wszystko może się wydarzyć. No, chłopaki wzięli po bildasku, tak jak powinno się brać na tym dołku, nie oszukujmy się. To prawda, jeżeli już gramy turniejowo, no to ten dołek to jest must have do zagrania na 2 rzuty. Nie wiem, czy Gaweł otrzymał uderzenie karne za to podanie dysku, ale zostawmy ten temat. Dołek numer 17, par 3, 85 metrów. Bardzo fajny i ciekawy dołek, który uległ zmodyfikowaniu. Jest trochę ułatwiony, kosz jest już bliżej naszej lewej strony, bliżej nas. Możemy zagrać tu i backhand, i forehand, ale Tak, mimo że- obydwa te rzuty muszą być wykonane dość precyzyjnie ze względu na ilość drzew, krzaków, gałęzi. Dokładnie, mimo że koszyk jest krótszy, to nie znaczy, że linia jest prostsza, ponieważ też całkiem ciężko jest dostać się pod ten kosz. Tutaj Paweł trochę za nisko rzucił. Niestety nie dostaliśmy skipa, więc wylądował na okolicach 25 metra od kosza. Gaweł z tutaj potężnym bardzo backhandem. ładną Tak, świetnie. linią. Bardzo ładnie. Myślę, że będzie walczył o birdie. Przemysław Sitek i disc golf dla kibiców, czyli idziemy wokół tego ogromnego drzewa po lewej stronie. Jest to linia, którą rzadko można obserwować. Naprawdę mała ilość graczy jest w stanie w ogóle okrążyć te drzewa tak od góry, więc zawsze warto to zobaczyć niezależnie od, że tak powiem, finalnego rezultatu. Oj, Mikołaj niestety, ale ten dysk ucieka do prawej. To nie jest dobry approach. Będzie jeszcze walka. Sitek bardzo agresywnie, też niedaleko kosza. Zobaczymy, czy tutaj mamy jakieś okienko dla Pawła, które może wykorzystać. No niestety, troszkę za wysoko. Mamy, tak jak widać tutaj Gawła, który także musi walczyć z tymi krzakami, aby uzyskać czysty widok na kosz. Dobra próba. Naprawdę mało brakowało, żeby trafił w łańcuchy. Atletycznie Gaweł się podniósł w ogóle. Nie wiem, czy zauważyliście to. To było robiące wrażenie jednak. On sprawia wrażenie, jakby wcale nie był taki zgibny, atletyczny, a tu proszę, na lewej nodze się podniósł. Pięknie Paweł dokończa to na par. Mikołaj także Również w koszu, aczkolwiek była sekunda przyznam, zawahania. Widać, że tu już panowie ledwo trzymają siły i skupienie. tak, ale mam wrażenie, że poldyskom dobrze robi ta temperatura. Może one odrobinę się rozszerzają, bo metal rozszerza się w ciepłych warunkach. I ten akurat pad ze strony Mikołaja widziałem nieraz, jak ten kosze niestety, ale nie dają nam wtedy dobrego rezultatu. Ostatni dołek, Maksiu. Tak, Par 3, dołek, 108 metrów. który Powiedz, może co ty naprawdę tutaj rzucasz? A ja nie będę się nawet pytał, ja to powiem. Wiem, że rzucasz tutaj paterem, co jest nienormalne i mało kto może sobie pozwolić na coś takiego. Zobaczymy, co zrobią tutaj chłopaki, ale obstawiam, że żaden z nich nie będzie miał patera w ręku. No może Sitek, ale strzelam, że raczej to się nie wydarzy. No i jest to lekka abominacja tego dołka, to prawda. Mogę na swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że musi to być na pewno w lepszych warunkach, bez wiatrowych i na pewno nie w 40 stopniach. Zwykłym tutaj wyborem jest raczej jakiś solidny, stabilny driver, żeby ten fade na samym końcu do kosza był pewny. Tak, No prawa tutaj- strona jest OB, wzdłuż tak naprawdę tej wysokiej linii trawy, więc cokolwiek, co zostanie przeciągnięte i nie wróci, skończy się wczesnym OB i bardzo trudnym dokończeniem dołka. Na razie żaden z chłopaków nie popełnił tego błędu. O, Mikołaj, niestety troszkę za nisko też
wylądował na szczęście na fairwayu, ponieważ jeżeli zjedzą nas te krzaki, które widzieliście na środku po lewej stronie, to naprawdę wyjście z nich nie jest proste, więc jest to łagodna kara tutaj dla Mikołaja. Przemek z midrange'em, więc też na pewno coś rzadkiego względem standardowego gracza i Przemek idealnie wkleja tą linię, sądzę, że znajduje się nawet za koszem. Widziałem chyba ten dysk był po lewej od kosza dość mocno, czy ciekawie dość mocno skręcił. Robi to wrażenie jednak ten rzut midrange'em tutaj. Jest to nie do pomyślenia dla większości graczy. Tutaj upshot ze strony Mikołaja, zobaczymy czy nie zawiedzie go tym razem. Oj, troszeczkę Szkoda. za prosto na kosz, trzeba było tutaj małą korektę wziąć, ale nadal możemy to uratować dobrym patem. Paweł jest przed wspomnianymi przez Ciebie krzakami i próbuje tak, że jeszcze tutaj zdziałać coś na birdie. Solidne, ładna solidne, próba. tak, świetnie, świetnie udaje mu się przedrzeć przez te prywatne mando i znaleźć się blisko kosza. Gaweł niestety miał chyba średni approach, stąd ma jeszcze dosyć sporo do kosza i No, niestety będzie to bugaj. I jak widać jest to bardzo ważny bugaj, bo miał 1 punkt przewagi nad Mikołajem. Tutaj w międzyczasie Sitek bardzo ładne birdie wrócił na 0, czyli udało się to po 18 dołkach. tak. Ściąć, tak jest, dokładnie. Zobaczmy Mikołaja, dosyć ważny pad, świetnie, jest w środku, Jest par, czyli co, czyli będziemy mieli remis, tak? chyba remis albo dogrywkę. Za chwilę się to okaże. Wydaje mi się, że Panowie chłopaki oboje grają tak. na -6 i Paweł kończy z wynikiem -4 jako trzeci zawodnik w dzisiejszych rozgrywkach. Także też bardzo ładne rundy. Ale tu widać na 4. miejscu Robert Wilpiszewski, więc też był całkiem blisko tego podium. Tak, ale Bobas chyba za bardzo się spocił i nie dowiózł, dlatego zostanie na 4. miejscu, dokładnie. Gaweł z Bugejem. Szkoda, że Gaweł, naprawdę ten upshot tutaj spowodował, że Gaweł nie dowozi tego na końcu. Będziemy prawdopodobnie tutaj mieli dogrywkę, tak jest. Mikołaj Rybaczuk i Gaweł Sypniewski z wynikiem -6. Wracamy na dołek numer 1 i Gaweł tutaj, bardzo ładna linia tym razem, na pewno nie będzie OB. Tak, solidny, fajny rzut. Myślę, że presja jest teraz na Mikołaju, aby dostarczyć coś, co jednak podstawi to odrobinę bliżej. Nie widać tutaj dysku, jest, za nie chwilę pojawia się. okaże się safe, jak Tak. widać. Chłopaki Więc- będą w dość podobnych pozycjach, wydaje mi się, z lewej strony. Gaweł jest trochę wcześniej, może mieć odrobinę dalej do kosza, ale to nadal jest dosyć zbliżone Jest miejsce. szansa dokładnie, że rozstrzygniemy to na patach. Najpierw zaczyna Mikołaj. Jednak 40 stopni daje się we znaki. Tutaj niestety Mikołaj już nie dociąga tego pata. No sądzę, że panowie na spokojnie w tych 40 stopniach właśnie spędzają około 3 godziny, więc Oj, już tak. naprawdę te ostatnie paty mogą wydawać się bardzo ciężkie. Jest par, Gaweł także skończy to na par i chłopaki udadzą się na dołek numer 2. Tak, normalnie tutaj na golfowej u nas, jeżeli mamy dogrywki, gra się dołki 1, 2, 3, aż do rozstrzygnięcia wyniku. Zobaczymy, na którym dołku tym razem nasza dogrywka się zakończy. Wracamy na dołek numer 2. Mikołaj tutaj Świetny z forehand. dobrym forehandem. Może trochę za wcześnie, za wąsko, ale nadal to będzie całkiem chyba bliski pad. Myślę, że może być i nawet w C1. Jest taka szansa, ponieważ jak tutaj idziemy na prawą stronę od tych krzaków, to nie zawsze musi to oznaczać zły rzut. No, ale tutaj Gaweł znowu swoim backhandem wydaje się, że Gaweł pokazuje klasę, tak jest. Powtarza ten podobny rzut jak z początku rundy. Jednak no, ta powtarzalność jest bardzo ważna w tym sporcie. Że tutaj mamy jakiś 7 metr i niestety miss z prawej strony. Zobaczymy, czy to jest moment, w którym Gaweł właśnie obejmie zwycięstwo na dzisiejszej rundzie. Tak jest. Ma podobną odległość Trochę bliżej jednak, ale nadal trzeba wykonać pad. Jest w środku. i trafił. No i brawo dla Gawła Sypniewskiego za naprawdę solidną, porządną grę.
którą trzeba było wieść do końca w bardzo trudnych warunkach. O, widać ten uśmiech, to naprawdę. Nie oszukujmy się, te zawody były ważniejsze niż Mistrzostwa Polski. Tak, jak zwykle oczywiście Gaweł z dobrym tutaj tekstem, traszokiem i humorem, jak zawsze. O, jak widać teraz można zobaczyć, jak gorąco było. Trzeba było uzupełniać tutaj lód, tak? Moi drodzy, bardzo dziękujemy Wam za spędzoną godzinę z nami. To była Droga Golfowa Challenge 2026. Do zobaczenia.